Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na przepyszne ciasto z musem truskawkowym, które rozpływa się w ustach. Ciasto składa się z biszkoptu, kremu śmietankowego oraz musu truskawkowego. To ciasto możecie przygotować zarówno ze świeżych truskawek, jak i zmrożonych. Zapraszam do oglądania. Na początku szybciutko wyświetlę Wam listę składników, do której możecie wrócić w każdym momencie, w którym będziecie potrzebować. Składniki znajdziecie też w opisie filmu. Jest to przepis na tortownicę średnicy 26 cm. Zaczynamy od rozgrzania piekarnika do 180 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół. Następnie bierzemy dużą miskę, małą miseczkę na żółtka i 3 jajka. W dużej misce będziemy ubijać białka i robić cały biszkopt. Oddzielamy teraz białka od żółtek, białka trafiają do dużej miski, a do małej miski wrzucamy nasze żółtka. Bierzemy teraz szklankę pojemności 250 ml i odmierzamy pół szklanki mąki pszennej tortowej. Wrzucamy to do oddzielnej miseczki. Następnie odmierzamy 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej i również wrzucamy do tej samej miseczki oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy to ze sobą, tak żeby nam się połączyło i żebyśmy później wrzucili mąki razem z proszkiem do pieczenia do ciasta. Do szklanki wsypujemy również pół szklanki cukru, najlepiej drobnego, i odstawiamy na bok. Do naszych białek dodajemy jeszcze szczyptę soli i uruchamiamy mikser. Ubijamy białka na wysokich obrotach, tak żeby powstała nam ładna piana. Gdy piana z białek się ubije, dodajemy na przemian jedno żółtko i 1/3 przygotowanego cukru. Znowu jedno żółtko i 1/3 przygotowanego cukru. Później znowu jedno żółtko i znowu 1/3 przygotowanego cukru, aż nam się skończą żółtka i cukier, i ubijamy tak sobie wszystko razem, aż do rozpuszczenia się cukru. Dlatego warto użyć cukru drobnego, żeby szybciej ten proces przebiegł. Następnie, gdy wszystko ładnie się połączy i cukier się rozpuści, dodajemy naszą mąkę tortową wymieszaną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Dodajemy stopniowo, już na wolnych obrotach, żeby ta mąka się ładnie wmieszała w ciasto, ale żeby też zostały w tym cieście pęcherzyki powietrza. Tutaj zmieniłam sobie końcówkę, bo ta jednak średnio nadaje się do biszkoptu, lepiej zdecydowanie sprawdzi się ta. Tamta jest fajna do ubijania białek, ale do już takiego wymieszania ciasta zdecydowanie lepsza jest ta końcówka, na którą zmieniłam. To jest nowy mikser, więc dopiero się go uczę. I gdy wszystko nam się ładnie połączy, wyłączamy mikser i bierzemy nasze ciasto. Przekładamy je na tortownicę średnicy 26 cm wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto wyrównujemy sobie delikatnie szpatułką, a następnie wstawiamy do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół, piekarnika. Ciasto będzie się piekło przez około 20 minut. Upieczony i ostudzony biszkopt wyjmujemy z tortownicy. Najpierw odkrawamy boki, żeby nam się nie rozerwał, a następnie odpinamy obręcz. Zdejmujemy obręcz i możecie zobaczyć, że grubość ciasta jest idealna akurat na jedną warstwę. Biszkopt pięknie się upiekł, odrywamy papier do pieczenia i odkrawamy wierzch ciasta, tak żeby pozbyć się skórki. Staramy się to zrobić równo, mi to wyszło dość krzywo, dlatego ta część pójdzie na spód ciasta. Dno tortownicy wykładamy folią spożywczą. Ja to robię tak, że nakładam najpierw folię na wierzch, później zamykam na niej obręcz i odcinam końcówkę nożem. W ten sposób jest najwygodniej i najfajniej to wychodzi. Wkładamy biszkopt do środka, bierzemy jedną cytrynę oraz wyciskarkę do cytryn. Następnie przekrajamy cytrynę na pół i wyciskamy sok z połowy cytryny. Do soku z cytryny dodajemy pół szklanki przegotowanej wody. Mieszamy razem i całym tym ponczem nasączamy ciasto. Wykorzystujemy cały poncz, wtedy ciasto będzie mięciutkie, delikatne i rozpływające się w ustach. Biszkopt nasączony ponczem z cytryny odstawiamy na bok i od razu zabieramy się za przygotowanie śmietankowego kremu. Bierzemy sobie dużą szklankę i żelatynę. Do szklanki wlewamy 100 ml wrzątku.
Do wrzątku dodajemy 2,5 czubatej łyżeczki żelatyny, a następnie dokładnie mieszamy tak, żeby nie było żadnych cząsteczek żelatyny. Musimy ją bardzo dokładnie rozpuścić we wrzątku. Powinno to wyglądać tak, jak tutaj na filmiku. Teraz bierzemy śmietankę 36% i wrzucamy do dużej miski. Będziemy potrzebować 350 ml śmietanki. Ja wybrałam śmietankę gęstą. Ubijamy śmietankę na średnich obrotach i dodajemy stopniowo 4 czubate łyżki cukru pudru. Tortownicę z nasączonym biszkoptem stawiamy obok, żeby była w pobliżu. Gdy śmietanka jest ubita tak jak na filmiku, pomalutku wlewamy rozpuszczoną żelatynę, powinna być lekko ciepła, nie gorąca. Miksujemy już dosłownie tylko do połączenia się składników i tak przygotowany krem śmietankowy wykładamy i wyrównujemy na biszkopcie. Kremu wykładamy tylko tyle, żeby stanowił 1/3 całego ciasta. Biszkopt z kremem wstawiamy do lodówki i zabieramy się za mus truskawkowy. Do średniego garnka wrzucamy kilogram mrożonych lub świeżych truskawek. Truskawki wrzucamy na średni ogień, żeby rozmiękły i zagotowujemy całość. Truskawki do przygotowania musu muszą być gorące, bo muszą się w nim rozpuścić galaretki. Blenderem ręcznym wszystko dokładnie rozdrabniamy na gładką masę, na gładki mus i w tym gorącym musie rozpuszczamy 2 galaretki truskawkowe. Przygotowanie takiego musu jest banalnie proste. Gotowy mus odstawiamy do ostygnięcia, żeby był letni. Następnie wyciągamy z lodówki i sprawdzamy, czy zastygł nasz krem śmietankowy. Bierzemy mus truskawkowy, sprawdzamy palcem, czy na pewno nie jest gorący i wylewamy całość na nasze ciasto. Też powinien stanowić 1/3 ciasta. Wyrównujemy łyżką i wstawiamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. I w ten sposób skończyliśmy nasze ciasto, tutaj już po całej nocy w lodówce. Ja boczki ogrzewam suszarką, tak żeby tortownica ładnie odeszła od ciasta. Możecie też odkroić ciasto nożem, ale z pomocą suszarki wychodzi równiej. Następnie nożem odkrajam trójkątny kawałek i zaraz możecie zobaczyć, jak pięknie prezentuje się to ciasto. Zobaczcie, pyszny biszkopt, krem śmietankowy i truskawkowy mus. Ciasto idealne na różne okazje, świetne do wykonania w sezonie truskawkowym, ale też i poza sezonem z zamrożonych latem truskawek. To ciasto z musem truskawkowym jest idealne, jest wyborne, mięciutkie, delikatne, naprawdę polecam spróbować. W tym filmiku to już na tyle, mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, tam znajdziecie więcej smacznych i prostych przepisów krok po kroku. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę i komentarza, co sądzicie o tym cieście. No i co, do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!